Siema, właśnie wstaliśmy przed chwilą, śniadanko zjedzone, jest już z nami Kinga, także teraz już podróżujemy w czwórkę. Jesteśmy we Francji, jedziemy dzisiaj w górę Francji, w stronę Szwajcarii. Jedziemy najpierw na przełom Verde, czy jakoś tak, mniejsza z tym. Później już jedziemy w Alpy, no i jutro jesteśmy już w Szwajcarii. Na początku tego odcinka chciałbym Wam powiedzieć o akcji, w której pomagam. Czyli jest to pomoc dla chorego Kajetana, który ma bardzo rzadką chorobę. Canavan się nazywa. Leczenie go w Ameryce kosztuje 5 milionów złotych. Jego mama, Basia, jest moją koleżanką. Chodziliśmy razem do szkoły, do klasy razem. Ja już temu chłopczykowi pomagałem parę razy, ale teraz to już jest ostatni dzwonek. Jeżeli teraz nie przejdzie tej operacji w Stanach Zjednoczonych, to się stanie najgorsze. Dlatego, jeśli mogę Was prosić, na dole w opisie macie link do zrzutki. Jeśli możecie, wpłaćcie coś. Dodatkowo, jak możecie, udostępnijcie się gdzieś na mediach społecznościowych. Zależy mi, żeby to jak najdalej poszło. Dlatego właśnie na samym początku filmu o tym mówię, bo wiem, że każdy ten początek ogląda. Także jak Was mogę prosić o pomoc w jej imieniu i w moim, zróbcie to. Reszta jeszcze na stacji i zaraz się zbieramy. Przygody się zaczęły i właśnie muszę cofać teraz z takiej uliczki. Cały czas tyłem między słupkami i samochodami, bo jechałem źle i kamper się nie zmieścił. Już tak cofam z pół kilometra. Dawid za nią poszli zamknąć ulicę, żeby ludzie nie wjeżdżali i nie jest wesoło. Dobra, próba wysłania pieniędzy do Damiana i Adama i Przemka niestety się nie udała. W tym mieście uliczki są takie wąskie, że się nie dało tam jechać. Cudem wyjechałem i nic nie walnąłem. Wiadomo, jakby jechał Dawid, to było inaczej. Ale kto zatrzymał ruch i Ci pomagał? Dobra, Dawid był dobry. Byłem dobrym, jak się nazywa ten, co kieruje ruchem? Policjant. Nie, to jest pociśny. Żartowałem. To jest taki ten, jak on się nazywa? O, nie wiem. Możesz dostać robotę, jak dzieci przez pasy przeprowadzasz. Kierujący ruchem się nazywa. Dobra, jest już z nami Kinia, jest Ania. Jedziemy właśnie na ten przełom Verdon, czy jakoś tak się to nazywa. Tam mamy zamiar sobie wziąć kajaczki, trochę popływać. Zobaczymy, jak tam będzie, bo tak naprawdę jest pokazane na zdjęciach, że jest fajnie. A jak będzie nas tak naprawdę, to się okaże dopiero. Mamy tam 200 km, nie? Jakoś tak, no 2 godziny gdzieś. No, 120, ale 2 godziny będziemy jechać. No i później był plan jeszcze pojechać na... jak się ta góra nazywała? Bo nawet wypadło. Mont Blanc czy Alpe d'Huez? Mont Blanc, no, na Mont Blanc. Ale wyjazd tam kosztuje 86 euro, a od strony włoskiej jedziemy w końcu, czy nie? Od strony włoskiej kosztuje 48, ale żeby tam wjechać, wjazd przez tunel kosztuje 50 euro w jedną stronę. O, czyli wychodzi na jedno praktycznie. Wychodzi drożej. No, bo tak od strony włoskiej właśnie kosztuje 46, niby, ale trzeba przejechać 2 razy tunelem, który jest po 50, czyli tak wychodzi drogo. Także to sobie odpuścimy, ale w Alpy i tak jedziemy. Postaramy się dojechać gdzieś jakoś mega wysoko, żeby jeszcze był śnieg, ale nie wiem, czy to już będzie dzisiaj, czy w jutrzejszym odcinku tak naprawdę, bo no dość daleko tam mamy. Także zobaczymy. Na razie. A, jeszcze musimy kupić mięso na grilla. No, mamy te hamburgery. Zrobimy sobie tam grilla, nie? No. Jedziemy na ten kanion i jak zauważyliśmy po drodze, że pełno samochodów stoi i się zastanawiamy dlaczego. No i po czasie zobaczyliśmy. Jest tu pełno pól lawendy, czy lawendy. Wszyscy sobie przyjeżdżają tutaj robić zdjęcia. No i dziewczyny się już też przybierają i też będą sobie robiły zdjęcia oczywiście. A ja odpalam drona i polatam tu trochę dronem, bo jest tak zjawiskowo to wygląda. Zaraz sami zobaczycie. Tak w ogóle odcinek sponsorowany przez Royal Shop.
Mamy dla Was 4 kupony po 100 zł do rozdania. 2 będą tutaj w komentarzach, 2 na Instagramie. Także wystarczy napisać, jaką markę najbardziej lubicie ubrań. No i oni już wybiorą 2 osoby z komentarzy na dole i 2 osoby z Instagrama. I pamiętajcie, że jeszcze, że na hasło Wojownik macie 10% zniżki. Ja odpalam drona i lecę. Chciałem Wam pokazać ładnie, jak wyglądają te lawendy i tak dalej, ale jak już ruszyłem dronem, to już nie wyglądało tak ciekawie. Teraz zatrzymaliśmy się w jakiejś wsi, po drodze mamy jeszcze do tego miejsca 50 minut, jest jakieś 30 parę kilometrów, ale droga słaba. I zatrzymaliśmy się, żeby zjeść sobie tu obiad. Plany były na grilla, ale niestety trzeba przejść na później, bo nie było nawet żadnego sklepu, żeby kupić. Popatrzcie, jaki tutaj ma woda kolor. Ale totalnie sztos. My właśnie jedziemy tam, gdzie te wszystkie łódki. O, a tutaj jak latają. Czekajcie, będzie widać? Pozdro Pablo, trzymasz jaja. Też tak leciałem z tobą, pamiętasz jak żygałem? O, ale tu wygląda. Musimy wyjść na chwilę. No. Wtedy będziemy płynąć. Jezu. Ale sztos. Ale pięknie. Ja chcę zdjęcie na tym moście. Dziękuję wszystkim moim widzom, którzy mi polecali to miejsce i że tutaj wcześniej nie przyjechałem, a teraz zupełnie przypadkiem. Zarąbiście po prostu to wygląda. Zaraz będzie jeszcze lepiej, bo bierzemy rowerek albo kajak. No i w ogóle będzie super. Naprawdę miejscówka, która robi wrażenie. Co nie, Kinia? Zapiął dwie szyszki. Tak właśnie. Przed chwilą wyczytałem też, że właśnie ten przełęcz Verdon czy kanion, nazywajcie sobie tak jak chcecie, jest największy i najładniejszy w całej Europie. No i na mnie robi bardzo, bardzo duże wrażenie. A dopiero za chwilę tam jeszcze wlecimy, znaczy wpłyniemy, później wlecę dronem. Będzie mistrzostwo świata. Podoba się? Mega piękne miejsce. No. Idziemy po rowerki? Macie zdjęcia? To chodźmy po rowerki. No. Nie ma na co czekać. Leci! Ale tam wysoko przecież musi być. Ten jeden się dyga trochę, ale skaż. Tak? Skaczesz czy nie? No dawaj, dawaj. No. Wybaczcie. O, salto, ale poszedł. Dobra, miał prawo się zastanawiać chwilę. Dobra, zaraz się dowiemy w ogóle, czy są jakieś rowerki do wynajęcia, bo nie widać. A, nie, jest jeden. Może nam się fartnie akurat. It's been some damn heavy years, a flood of endless tears, been laying on the ground for too long. Search for love everywhere, and sometimes I didn't care, just wanted someone around. Oh no, I got up on my knees, tried to make a change. Suddenly I began to feel alive. Slowly open my heart, trust somebody again. This time I don't feel lonely. I don't need you, so you better treat me good or I will leave you. 'Cause I want you, but not to the cost of
Nowadays I attract people who act nice to me. I don't waste my time. Nowadays I observe, look for things I deserve. 'Cause I don't need my mountains to climb. But I got up on my knees, try to make a change. Suddenly I began to feel alive. Slowly open my heart to trust somebody again. Dziewczyny próbują. My z Dawidem się ułożyli się dobrze, a dziewczynki sobie pedałują. Da się? Da się. Kulturka. Dajemy im się wykazać po prostu. Na razie nie ogarniają w ogóle, w którą stronę się skręca. Pierwszy raz na rowerku. No w końcu nas zabrali, chociaż jeden raz, no nie? No, dacie sobie radę, dziewczyny. No, palanko. Da się, da się. Nie, bo ja muszę operować kamerą i dronem, także ja nie mogę za bardzo, a Piotrek jest przepracowany. Dawid jest tym, Też jest przepracowany. menadżerem. Laptopa sobie wyciągnie. Jest obojętne. Skręcajcie, gdzie w tą stronę? Ale ci mają fajną tą. Taką motoróweczkę. To pani też kieruje. Ta pani akurat ogarnia to. No, tak, nie to co my. Nie to co my. Mamy cięższą pracę do zrobienia, ale... O, i piesek? O. Fajnie prowadzicie, fajnie dziewczyny. Nie, tu się korek stał. Same jesteście korek. Dzisiaj jest sobota. Już kombinujemy, gdzie pójść w tą sobotę. Tu jest chyba ten, nie? Ta dziura, co wam pokazałem. Powiecie jak to. Mimo tego, że Dawid dopiero wczoraj doszedł do siebie, po tym jak wróciłem, no to wiecie. Tylko najgorsze jest to, że jesteśmy we Francji, a we Francji tutaj obostrzenia są takie, że jak wtedy byliśmy ostatni raz, to było o 21 już zamykali wszystko, teraz chyba jest do 23 albo do 24. Ale musimy zmierzać w stronę Szwajcarii, no i będzie trzeba coś znaleźć, jakieś miejsce chociaż. Czy dzisiaj wieczorem ogólnie robię też live'a, bo to wiecie, nagrywam w sobotę. Ale zobaczymy. Oni tak naprawdę to już zaczęli lekki melanż. Ja nie mogę, ktoś musi prowadzić. Co ona robi? Spina się tam. Na chce wejść? No właśnie nie wiem. Dziwna akcja. Dziwny gość. O, patrzcie tutaj, mały wodospad. Zaraz podpłyniemy bliżej jeszcze. Ogólnie bardzo wam polecam to miejsce. Jak ktoś z was był kiedyś w parku Khao Sok, to ale poleciał z wysoka, ty dobry? Dobry gość. Ktoś z was był w Khao Sok w Tajlandii, to troszkę podobne. Jest taki klimat, woda też ma podobny. Oczywiście Khao Sok jest dużo ładniejszy jeszcze, ale nie jest źle. Ciekawe, czy gościu widzi. Watch out! Hey guys! Sorry. Do you want to... Look! Będzie mocny skok. Nudzi mi się. Patrzcie, ile tu jest w ogóle ludzi dookoła. Czekajcie, musimy cofnąć, bo on jest placu. Imprezka by też była dobra. Ale się przypomniało, znowu brałem okulary cały czas. Ostatnio ktoś mi zwrócił na to uwagę, nie wiem dlaczego, taki tik mam chyba. Ostatnio
Znaczy ostatnio, teraz mi się przypomniało właśnie jak byłem na tubingu w Laos, w Van Bien. I tam właśnie też tak było pełno ludzi, tylko nie na rowerkach, tylko na oponach, na dętkach z opon. Jak ktoś z Was nie widział tego odcinka, w ogóle jak ktoś z Was nie oglądał Azji i Laosu, to naprawdę warto. Nie mogę się doczekać, aż w końcu wrócę na taką trasę, na przykład jak tam robiłem. Bo to było tak zarąbiste. To była moja najlepsza podróż, którą będę najlepiej wspominał. O, leci znowu tyłem. Czekajcie. Gdzie on jest? Gdzie on? Wow. Dobry kozak. Sam zdziwiony. Jak się to udało. No, ale to było mocne. No i dla tych, którzy nie widzieli na przykład tej imprezy, tego tubingu w Laosie, to powiem Wam tylko tak. Było nas 30 osób, każdy na dętce i spływało się rzeką w dół, w miejscowości Van Bien. I było tak, że już połowa tam szła pijana oczywiście i były 4 bary po kolei, co jakiś czas i było tak, zatrzymywaliśmy się wszyscy w jednym barze, muza na maksa, wszyscy pili, nagle wszyscy cyk, znak, wszyscy siadają na opony, płyną dalej. Kolejny bar i kolejny. To przy ostatnich to niektórzy byli tak pijani, że już powiedzieli, że nie mogą wsiadać na opony, że na łódki ich brali na łódki, bo no to już było niebezpieczne. No. Były przypadki, że ludzie się tam potopili, oczywiście nie wtedy co ja byłem, ale były. I w sumie po tym co widziałem to się nie dziwię. No, ale jeju, tęsknię za Azją i to jest strasznie. Jak ktoś jeszcze nie oglądał odcinków, gdzie opowiadałem o tym, to będę do Azji Środkowej leciał w moją kolejną podróż w połowie lipca, już to będzie. Ale to będą takie troszkę inne kraje, nie takie jak Azja Południowo-Wschodnia. Musimy sobie takie zdjęcie zrobić. Nie nagrywaj jak Raz, dwa. Fajnie było, wracamy już, mijają 2 godziny. Musimy się zbierać dalej. Musimy wymyślić jakąś fajną miejscówkę, gdzie pojedziemy teraz, bo w sumie nie wiemy. Praktycznie jedziemy cały czas bez planu. Ale jest fajne. O, zauważyłem takiego kampera jak naszego. Jak nasz. Masz kamper? No właśnie tak się patrzę. Mówię o nie. Ale by było, co? Nie byłoby wesoło, ani trochę. Fajna miejscówka, ale bez przesady. Byliśmy na zakupach. Pierwszy raz w sumie od nie pamiętam kiedy. Za chwilę będziemy odpalać grilla i robić czat, także musieliśmy się ubezpieczyć. Same zdrowe jedzenie. No, najważniejszy majonez. Prawie fitki miał. A to jest majonez bio. Wiadomo, to już zupełnie inaczej. O, a to Piotrka. Prawie. Jak dojeżdżaliśmy jeszcze na kemping, mamy stąd już 2 km, to przejeżdżam właśnie przez miejscowość Sistero, jakoś tak. Jest tu taki zamek, że muszę wziąć drona i muszę aż tam przelecieć, bo normalnie wygląda mistrzowsko. Strasznie jest pod słońce, bo akurat tam jest, dlatego musiałem się troszkę schować. I ogólnie z miasteczka też do góry przyklejone. Nie było tam w ogóle pójść, a nie bardzo mamy czas, bo zaraz właśnie muszę odpalić live'a. No dobra, startuję. It's like we're running in circles, going around every day, getting stuck in the hurdles of yesterday. Don't you wanna go further away from the fray? Let's not get stuck in our worries, we'll make our own way. Won't you come outside where the sunflowers bloom? Breathe in the air, look up to the moon. I'll meet you outside, away from the crowd.
Muszę to pokazać, bo takiego czegoś też nie widziałem. Normalnie tu jest przekrojona góra normalnie. O, palucha wsadziłem, zarobiście. Dobra, myślę, że mogło wam się podobać ten zamek. Zarąbiście wyglądał. Jedziemy na kemping. Dojechaliśmy na kemping i spóźniliśmy się 5 minut, nie, 7 minut. I zamknięte. Ale przyjdzie, tak? Powiedziałem, że tak, nie? Całe szczęście. Ja, że Piotrek zaraz tego Nie dób w nosie. Nie, to było poprawienie tutaj. Nie. Nie mów tak. Nie mów tak, bo to nie zrobić poda teraz. Z racji tego, że powiedzieli, że ty tu przyjechałeś, To mają z otworzyć. wojownika, to zaraz pani tu przybiegnie. Jest. Na jednej nóżce. Jest. Ma się układy. Nie, ale tak naprawdę, no pewnie tu mieszka, no. Gdzieś. Skoro mówi, że przyjdzie zaraz. Dajcie znać w komentarzach, ilu z was było kiedyś na takich kempingach. Gdzie byliście w najlepszym? Bo mi się podoba praktycznie na większości, które odwiedzamy. Jeszcze ten jest fajny, bo ten chyba kosztował 15 euro, chyba że Dawid pojechał na jakiś inny. Szczerze mówiąc nie wiem, bo jeden mieliśmy bliżej, drugi mieliśmy dalej. A wyszło tak, że nie miałem czasu, bo się śpieszyłem właśnie, żeby zaraz czad odpalać. Także nie wiem właśnie, na którym on jest. To się zaraz wszystko okaże. Tu odpalamy zaraz. Też znaczy oni odpalają grilla. Ja nie będę odpalał, bo ja muszę z wami porozmawiać. Oni też sobie trochę będą. Ale ja bardziej. Hello! Very good, thank you! No, idźcie, mili ludzie. Spoko, bardzo spoko. Za niedługo już ta przygoda się kończy. I ja ruszę dopiero pod swój prawdziwy kemping. Hello! Pani myślała, że ją kręcę, ale to kamerka w drugą stronę. I ruszę z namiotem Kirgistanu. To będzie coś. Aż sam się zastanawiam, jak to będzie. No ale fajnie, że ten live. Grill zrobiony. Właśnie jesteśmy po live'ie. Wyszło bardzo dobrze i śmiesznie. Jak nie widzieliście, zobaczcie. A grilla kto zrobił? Pokaż go. Ten kozak. Miazga. Ale nieważne, Boże. Nie krzyczcie, dziewczyny. Dobra, koniec na dzisiaj. My grill, imprezka. Jak ktoś oglądał czat, wiecie o co chodzi. Trzymajcie się, pozdrawiam, dzięki. Jak nie subskrybujesz kanału, zostaw suba. Na razie. We're driving down